kochani, 12 godzina w piątek, więc Kubrick Studio, wasze oczekiwane. Dzisiaj szuflady oczywiście, temat gorący, wchodzą na rynek. Kubrick System One, czarny i czerwony oraz Milwaukee. Dlaczego Milwaukee? Ponieważ Milwaukee na naszym rynku w tym rozmiarze jest najpopularniejszym systemem. Dzisiaj porównamy jabłko do jabłka, czyli dwuczęściową szufladę Milwaukee, dwuczęściową szufladę Kubricka w wersji red, w wersji czarnej z recyklingu, ale przede wszystkim, co najistotniejsze, taki moduł z szufladą, tak? Ponieważ Kubrick ma coś ekstra, coś lepszego według nas, więc to wszystko chcemy Wam w dzisiejszym odcinku pokazać. Zatem oglądajcie, kanapki w łapę, zaczynamy. Dobra, kochani, więc tak, szybciutko, ponieważ dużo jest treści. Bartek, słuchajcie, jak najkrócej, co w środku? Nieprzypadkowo mamy po pierwsze takie moduły, dlatego że jak widzicie one są na platformach. Tutaj tak naprawdę na polskim rynku w przypadku dużych szuflad mamy do wyboru obecnie Milwaukee, lidera rynku, i coś, co nie ukrywamy i mamy aspirację, zostanie tym liderem, czyli nasze szuflady. Popatrzcie, dwa słupki na platformie, ale teraz o samych szufladach. Piotrze, szybkie pomiary z zewnątrz. Z zewnątrz, tu? Tak, tak, długość. Dobra, tu mamy 59 cm. No, niespełna. W Milwaukee, Mamy, proszę ja Ciebie, 55 niecałe. czyli mówimy o tych największych systemach. Jak zwykle Kubrick ma te 2-3 cm więcej na długości. Jeśli chodzi o taką szerokość, Tutaj w głąb mamy, proszę ja Ciebie, 48. znaczy 38. 38. I tutaj mamy 40, niecałe 40. To jest też bardzo podobnie. Nasza szuflada jest ciut niższa, dlatego że już bez pomiarów powiem Ci, że to jest 34 cm. Jeśli zmierzyłbyś Milwaukee na wizji, wysokość tutaj. Tu? Tak, jeden moduł ile ma Jeden wysokości? moduł, proszę ja Ciebie, jeden moduł ma 35 cm. Ale słuchajcie, już od razu widać, Tomek, rzuć kamerką, że nasze dwa moduły i platforma są niższe niż dwa moduły i platforma Milwaukee. To trochę wynika z wysokości platformy, ale chyba moduł też jest wyższy. Też jest ciut wyższy, to jest też konstrukcja i tak dalej. Tu są Ale kółka nieco większe słuchajcie, w platformie. z zewnątrz to z zewnątrz. Najważniejsze dla użytkowników są co szuflady. jest, No to lecimy, i panowie, zawartość. go, go. No. To oczywiście otworzę, to jest to samo, bo to są tylko dwie różnice. Piotrze, proszę Cię o pomiar tamtych skrzynek. Dobrze, tutaj wszerz mamy 40, niecałe 42 cm. Po skosie jeszcze, Piotruś, po skosie. Co najdłuższego wsadzimy? To nam 50. się zmieści 50 cm, 51. To samo w Kubricku, Tutaj mamy 47 czyli o 7 cm więcej. i tu, jeżeli tam było maksymalnie 51, tu maksymalnie będzie no, prawie 54. 54 nam wchodzi. Dobrze, teraz jeśli chodzi o głębokość, to są podobne moduły. W naszym wypadku Milwaukee to będzie, Tutaj mamy 13 cm, w przypadku Kubricka niespełna 11. tu jest 11. Tak. Dokładnie tak. 14, 11. 13, 13, 11, Milwaukee jest o 2 cm wyższa. O 2 cm wyższe. Od razu tutaj informujemy Kubrickomaniaków, że będzie moduł w Kubricku wyższy, który będzie miał z zewnątrz 16, w środku będzie miał niespełna 15. Ale to wtedy sobie porównamy z analogicznym modelem Milwaukee, bo na razie my wychodzimy z tego założenia, że mamy dwie takie same szuflady. Jabłko do Porównujemy, jabłka, tak? panowie. A później się będziemy rozwijać Przegródki. Milwaukee w tą stronę dzieli się za pomocą dwóch przegród wzdłużnych, dalej. tak? Tak? Mamy Więc dzieli nam na 3 komory w Kubricku. W Kubricku, jeśli byśmy usunęli, mamy komory 4. O jedną więcej komorę. O szerokości, Piotrze, jakbyś tutaj zmierzył. sama jedna komora, ma szerokość 11 cm. W Milwaukee Szerokość komory ma 13,5. 13,5, czyli tutaj jest 4 razy 11, tutaj jest 3 razy 13. Kubrick w tym względzie jest szerszy. O głębokości mówiliśmy. Tutaj się dzielimy na dwie przegródki w tą stronę, czyli mamy 3 komory. W Kubricku mamy... W Kubricku mamy dwie krótkie przegródki, ale 3 możliwości. Możemy sobie mieć 4 komory. Raz, 2, 3, 4. Możemy sobie tak wyciągnąć, mamy jedną większą i dwie mniejsze, albo jedną dość długą i jedną małą, albo możemy to... Dobra, teraz tak, producent, pomysł producenta na zamykanie tych szuflad. Słuchajcie, nie, jeszcze chwilka.
przegródki, jak i korpus samych szuflad, to jest bardzo istotne dla użytkowników, jest wykonane z ABS-u. Z ABS-u dlatego, że po doświadczeniach wszystkich producentów i tego, co się dzieje na rynku, wiemy, że ABS jest najsztywniejszy. Chodzi o dno, chodzi o to, że do dużych szuflad możemy umieścić i włożyć już ciężkie elektronarzędzia. Słuchajcie, to był temat, w momencie jak konstruowaliśmy te szuflady, one były przewidziane na polipropylen, tak jak Milwaukee. Ale przeczytałem wtedy bardzo dużo opinii na amerykańskich stronach, gdzie tych szuflad jest dużo. Tak. I było podnoszone, że dno szuflad w Milwaukee jest zbyt elastyczne, że klienci wolą rozwiązanie z DeWalta. Słuchajcie, Pokaż, Bartek, tutaj w mamy DeWalcie. moduł, tu mamy moduł. DeWalt jest bardzo skromnie tutaj obecny na tym polskim rynku. Dostępny tak naprawdę jest moduł dwuszufladowy, mają jeszcze trójkę. One są wykonane, tutaj mają zapięcie też takie automatyczne z jakimś dzyndzlem i mają z ABS-u i to nam się bardzo spodobało, że te szuflady są sztywne. One akurat nie posiadają żadnego, bo widać, że nie ma żadnych prowadnic, nie ma żadnych nawet akcesoryjnie przegród, ale jest to z ABS-u. Więc Sztywność jest lepsza w DeWalcie niż w Milwaukee, dlatego w Kubricku zastosowaliśmy ABS, żeby nasi klienci mieli lepszą sztywność. lepszą sztywność z samego dna całości tej szuflady, bo to jest najistotniejsze, ale również przegródki są wykonane z ABS-u. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do jakichś deformacji, żeby one były sztywne. Dodam jeszcze dla użytkowników, że są tak sprytnie tutaj skonstruowane te prowadniczki na szuflady, jak i same przegrody, że nawet zostawiając, nie wiem, połowę tych przegród albo jedną taką długą, to wszystko się trzyma kupy i nawet pod naciskiem nie wyskoczy. To jest istotne. Taka ciekawostka, ale naprawdę praktyczna w codziennym użytkowaniu. Dobra, zamykanie, otwieranie. Milwaukee ma taką zrywkę. Przy tym musimy pokonać taki opór i dopiero ona się wysuwa, ale nie ma żadnej blokady takiej organicznej. Musimy wyciągnąć pałąk, żeby zabezpieczyć to, natomiast jest to oczywiście dość uciążliwe przy każdym wysunięciu szuflady. W warsztatowych warunkach prawdopodobnie nie ma to wielkiego znaczenia, kiedy używamy dynamicznie, kiedy używamy na busie. W transporcie. To jest sytuacja, ma to że musimy o tym dużym metalowym ryglu pamiętać, bo on stanowi zabezpieczenie antywłamaniowe przed wysunięciem. W Kubricku rozwiązaliśmy to inaczej, mianowicie za każdym razem, kiedy otwieramy szufladę, popatrzcie, mam tutaj taką płetwę znaną z systemu Pro na 2 sprężynach i mam taki oto rygiel, tak, wykonany z poliamidu sztywnego, żeby tutaj się nic nie łamało i za każdym razem, kiedy zamykam, proszę bardzo, to samo w czerwonej wersji Red Ultra HD, zamykam, szuflada jest nie do wyszarpania. A w Milwaukee, jeżeli zamykam, to muszę pamiętać, żeby busem jadąc zabezpieczyć dodatkowo tym. Jeżeli sobie zapomnę, to może mi się to na zakręcie samodzielnie jakoś wysunąć. Uprzedzamy o tym, to nie jest temat wydumany. Trzeba pamiętać o tym. O tym się mówi, to się pojawiało. Słuchajcie, oczywiście szybciutko dla tych, którzy po raz pierwszy widzą, szanujące się systemy szufladowe to zawsze są metalowe prowadnice. To jest w Milwaukee, to jest w DeWalcie, tym bardziej jest w Kubricku. Wszystko smarowane na łożyskach, na kulkach. Nie ma żadnych tutaj kłopotów. W przypadku Kubricka taki jeszcze detal, mamy tutaj miejsce do podpisania, takie szkiełko poliwęglanowe, tutaj wygodnie opisać, szczególnie kiedy słupek jest wysoki. Widzimy też to w DeWalcie. Milwaukee, raczej jakaś naklejka, nie ma miejsca takiego wprost dedykowanego do takiego opisania. Ale Bartku, powiedz jeszcze, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy mamy na przykład wyobrażam sobie taki słupek, dostaje jakiś mechanik, tak? I ten mechanik ma tam swoje narzędzia, za które podpisał odpowiedzialność, tak? Tak. I teraz jest tych mechaników na hali, nie wiem, 15 i każdy ma swoje. Słuchajcie. I czasami jest tak, że sobie ktoś od kogoś pożycza i potem nagle gość, który podpisał odpowiedzialność za wiertarkę albo za szlifierkę, przychodzi, nie ma jej. Słuchajcie, tutaj się pojawia bagnet. Nie tylko Bagnet na broń. Bagnet na broń, ale on nie służy do robienia krzywdy komukolwiek. Chodzi o to, że mając tą kosztowną zawartość, oferujemy taki bagnet. Popatrzcie, on jest wykonany ze specjalnej, sztywnej stali, pomalowany. On tutaj ma miejsce od frontu dla tych, którzy użytkują i w tej pozycji jest w porządku. Ma też możliwość, tutaj z boku też jest oznaczone miejsce umieszczenia w drugim otworze, ale montaż tego rygla jest ciekawy, dlatego że nie wsuwamy tak, tu uprzedzamy użytkowników, bo on nie przejdzie w ten sposób. On jest zakładany w ten sposób, że tutaj ma odpowiednie miejsce, zakładamy, montujemy tu kłódkę spokojnie. Ale Bartek, pokaż od razu, że na dolnej możemy tak samo, nie usuwając górnej. Dlaczego tak zrobiliśmy? Żeby każda skrzynia miała osobne że zapięcie. zobaczcie, nie muszę ściągać tej górnej, ciężkiej szuflady, żeby zapiąć dolną, tylko jaką chcę zapiąć szufladę, bo przecież nigdy nie wiadomo, ile tych modułów
kółków mam, czy jeden, czy dwa, czy pomiędzy nimi nie będzie czegoś, czy na nich. Bartek, nie musimy ściągać górnej, żeby zapiąć dolną, to jest nasz pomysł. Tak samo w Milwaukee nie możemy być gorsi, tak? Żeby zapiąć dolną, nie musimy ściągać górnej, tak? Kończąc temat, Natomiast mamy niespodziankę zza oceanu. Oni tam chyba przegapili, albo jeszcze wtedy nie oglądali Kubricka. są producenci na rynku, którzy niestety nie przemyśleli tej opcji i będzie kłopot, żeby zabezpieczyć szuflady w słupku. Tyle na ten temat. Słuchajcie, co do samych szuflad, warto jeszcze, odnosząc się do tego, co widać, szuflada Milwaukee posiada oczywiście swój system spinania. My posiadamy Kubrickowy system, 3 łączniki, ale bardzo istotna cecha, mamy od razu konektory do wersji Pro, czyli ci wszyscy, którzy pytają, co na drobne rzeczy, a ja mam dużo rzeczy w Pro i tak dalej, jest prosta odpowiedź, mamy łączniki, ktoś potrzebuje mniejszych, malutkich szufladek, kubełków, proszę bardzo, organicznie kładzie sobie szuflady systemu Pro. Czyli Bartek, wyobrażam sobie, że na przykład ktoś ma takiego ciężkiego krokodyla nieruchawego, tak? A takiego małego krokodylka ruchawego bierze sobie na przykład i idzie gdzieś, tak? Idzie sobie, pracuje, wraca, jakiś, nie wiem, serwisant i tak dalej, tak? Ale w ogóle nawet na wiertarkę jakiś pojemnik technician czy toolcase z małego systemu możemy sobie postawić na górze. Słuchajcie, i to się wszystko łączy. Mogę tak? położyć na tym, mogę położyć bezpośrednio na pokrywie. To jest rzecz, za którą nie musicie płacić, nie musicie pamiętać kupować adapterów, po prostu macie taką możliwość. Dla użytkowników systemu Milwaukee informujemy, bo mogą być zaskoczeni, że naprawdę można połączyć mały system z dużym Najmniejszy systemem. z największym. I w ogóle można mieć mały system. To tak na marginesie. Tak na marginesie. To tak na marginesie. Nawet średni można mieć. Słuchajcie, jesteśmy przy tej pokrywie. Tu jest ważna informacja, bo zwróćcie uwagę, żaden z tych 3 produktów nie posiada rączki w pokrywie. I to jest nie przypadek, nasza szuflada jest najświeższa, ale od samego początku Milwaukee nie posiadało rączki. Tak, tu się chwyta. Ma dedykowane uchwyty, popatrzcie. Oburącz i DeWalt. To jest wersja 2.0, kiedyś tu była rączka, zrezygnowali z jakichś powodów, dali taką mydelniczkę. Są rączki boczne do niesienia w dwójkę, ewentualnie pojedynczo, co jest tak Ale też możliwe. nosimy to jak kratę piwa. Słuchajcie, to jest taka jedyna słuszna pozycja w Z racji noszeniu. na wagę, popatrzcie, macie tutaj. Aż się lepiej poczułem, Bartek. Kurde. Że Kiedy ta kratę zima niesiesz? się skończy? Słuchajcie, już niedługo zimne piwo będzie po prostu lepsze z rana niż śmietana, ale na razie o szufladach. Ręka siada, sama znajduje miejsce, ale gdyby się okazało, że jakiś użytkownik mówi, słuchajcie, potrzebuję jednak tej rączki, bo ja będę sam nosił, jakoś przejeżdżał i tak dalej, proszę bardzo, przypominamy nasze box handle do wersji One, aluminiowe z gripem w standardzie, tutaj akurat mam wersję jeszcze taką przedprodukcyjną. Nie mów z gripem, bo z uchwytem po polsku. Z uchwytem, mówimy po polsku, popatrzcie, mogę indywidualnie, mogę z pomocą przemądrzałego Piotra wziąć to. Mogę oczywiście też, co już przechodząc płynnie do tematu, mogę też w wersji z dużymi kółkami, uprzedzam, podróżować dzięki tej rączce. To jest niedrogie akcesorium, polecamy. Nie tylko z koszem, nie tylko z organizerami. Były pytania, czy można na szufladach stawać. Można. Na Milwaukee staje. Można. Na Kubricku staje. Można. Można. Nic nie pęka, nic się nie dzieje. Oczywiście otwieranie szuflad stanie w trójkę to niekoniecznie najlepsza opcja, ale jest taka możliwość. Słuchajcie, myślę, że mamy bardzo konkurencyjne szuflady, bardzo podobne. Myślę, że sporo plusów u Kubricka, tych, które pokazaliśmy. I przechodzimy nieubłaganie do tematu platform. Słuchajcie, platformy w Kubricku są wyjątkowe, jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, ponieważ udało nam się zrobić 2 platformy różniące się podstawową cechą. Podstawowa funkcja, tak? Tak, podstawowa funkcja, czyli jedna platforma jest taka jak Milwaukee, czyli ma charakter warsztatowy, taka jak na przykład w Pro, ale druga to już jest Słuchajcie, najpierw fajna. o Milwaukee. Bądźmy tutaj obiektywni. Mamy Milwaukee, to jest uciekająca platforma, ale ktoś to przewidział, jest taki fajny stopień. Popatrzcie, żeby obsługiwać ten system odpinania, zapinania, muszę tutaj sobie tym stopnem stanąć, dlatego że gdybym chciał założyć bez tego, no to jest problem, tak? No bo nie zaklika mi. Przewidział to producent. Proszę bardzo, teraz zapinam. Natomiast już idąc szybko i na temat do funkcji, solidna, gruba platforma, wszystko fajnie, 4 obrotowe kółka, na 2 z tych kółek są hamulce po to, że wiadomo, że muszę zabezpieczyć, żeby
nie działy się dziwne rzeczy. I teraz kubrik. I teraz alternatywą do tego, czyli jakby odpowiedzią na tą platformę jest nasza platforma. I teraz zobaczcie, w kubriku jest o tyle w ogóle, to dotyczy całości wszystkich elementów, że nie musimy mieć tego stopera, czyli tego Stoperanu, my, tak. my mówimy, że to jest po prostu ten pedał w pianinie, że jak się go naciska, to dźwięk trwa dłużej. Bo mamy A tutaj, rozumiecie, z góry atakujemy, więc nic nie musimy. Słuchajcie, kładziemy, zapinamy, ale jeszcze, żeby nie rozwodnić przekazu, mamy wersję platformy z 4 kółkami obrotowymi i tu kolejna przewaga, 4 hamulce, Tak. dlatego, że to jest rzecz minimalnie bardziej kosztowna, ale z różnej sytuacji, z różnej strony będę Bo my mógł musimy się często musimy się hamować, dlatego pohamować. Czterokrotnie. Nie, Słuchajcie. dwukrotnie bardziej. Słuchajcie chłopaki, bo naprawdę bo ja się nie pohamuję. No. W każdym razie mamy te 4 hamulce i to jest sytuacja, w której tą platformę nazywamy workshop, bo ona jest stworzona i dedykowana Do warsztatu. nie tylko do dywanów, ale raczej do płaskich powierzchni. Trudno sobie wyobrazić jakieś większe forsowanie. Mamy 4 hamulce, super, tak? Ale nie bylibyśmy sobą, od tego w ogóle kubrik się zaczął, gdybyśmy nie mieli dużych kół i nazywamy tą platformę nie workshopem, a wersją all-terrain. Czyli na każdy teren, tak? Wersją all-terrain na każdy teren, bo teraz tutaj przypominamy, że kółko oczywiście nasze topowe 9 cali i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, mamy 3 zapięcia, dlatego zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Tak. Już tutaj. Proszę bardzo. Piotruś, to tylny zapnij. Bo teraz jest. słuchajcie, jeżeli na tą skrzyneczkę położymy sobie Coś mniejszego. na przykład skrzyneczkę taką, tak, to zobaczcie, mamy sytuację taką, że możemy sobie do Wziąć ją każdego na siebie. elementu, do każdego z tych 5 elementów możemy dotrzeć bez ściągania, bo to jest jakby istota Tak. szuflad. Tak, do każdego możemy zajrzeć, do tego też. I tutaj już nie będziemy wam pokazywać, mam oczywiście 350, która ma głębokość W środku ponad 20 cm. 450. No już będzie miała o 4 cm prawie 30. Czyli wysokie rzeczy, które chcemy zmieścić jakby w tym słupku, ładujemy na górę, naprawdę bez ograniczeń praktycznie. I teraz zobaczcie, tak? I teraz zobaczcie, skoncentrować się proszę. Mamy sytuację, że mamy busa, przyjechaliśmy do klienta robić na 3. piętrze płytki. Tak. Tutaj mamy wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do wykonania tej usługi i potrzebujemy z tym szpejem się wtargać na 3. piętro. Windy jeszcze nie ma, a droga jest rozwalona, bo właśnie robią kostkę albo właściwie kanalizację doprowadzają do budynku. I teraz zobaczcie, z Milwaukee mamy kłopot, bo na tej platformie no nie pokonamy tego. Musimy każdy z modułów przenosić osobno, a zatem kilka razy jechać tą windą albo iść po tych schodach, jeśli tej windy nie ma. Jeżeli na przykład samochód jest tam, a tu za 200 metrów jest dopiero No do w pełni klatki katastroficzny scenariusz dla kręgosłupa. W przypadku kubrika możemy mieć ten słupek cały spakowany. Mamy taki wygodny stopień, który tutaj sobie łamiemy cały zestaw i oczywiście przejeżdżamy, nawet forsując krawężniki, schody, wszelkie inne jakieś tam Bartolini, ja nierówności. zrobię taki, wiesz co, test. Weź mi przejedź przez to. Czy my to pokonamy? Słuchajcie, popatrzcie, pokonuję, przejeżdżamy, idealnie tutaj jest wysokość. Oczywiście jak przechylam, A zobacz, ile nam zdejmie tych płytek. dobrze, no to przechylam, no jedną płytkę ściągnął, Tak? Jedną ściągnął, czyli wyobrażam sobie, ale że, po takim kamieniu przejedziemy. że Tak? taka bryła, taki kamień, czy jakaś tam inna nierówność spokojnie sforsujemy. I teraz najważniejsze jest, panowie, że przejechaliśmy po trudnym terenie, po kamolach, po krawężnikach, po schodach. Pokazujemy wam w tej chwili na przebitkach, jak super ta platforma radzi sobie po schodach. Naprawdę rewelacyjnie, czyli z szufladami, powtarzam, z szufladami. Nie na karcie, tylko na platformie. Wjeżdżamy na 3. piętro, no musimy się troszeczkę spocić, bo tu jest ciężar, ale wjeżdżamy, ale już na tym 3. piętrze funkcjonujemy jak
platforma. Słuchajcie, oczywiście jeszcze Wam Czyli w tej pozycji warsztatowej, horyzontalnej tak. czy jeszcze horyzontalnej? pokażę, bo to jest Tak. bardzo łatwe. Popatrzcie oczywiście, jak to jest mocne żebrowanie, jak to są mocne szuflady. Tutaj prośba o zbliżenie. W związku z tym całość jest naprawdę proporcjonalna do tego ciężaru. Słuchajcie, Ja też ostatnio, Bartek, prosiłem jedną osobę o zbliżenie, ale... To są ciężkie historie. Wracając do też ciężkich historii na rynku. Przechodzimy nieubłaganie do ostatniego takiego podsumowania, do tematu istotnego, mianowicie cen. Dlatego, że spodziewamy się, wypuszczając szuflady czarne i czerwone, czarne z recyklingu, wersja tańsza, będzie kosztować, myślę, w okolicach 400 zł, a nawet poniżej. W przypadku szuflad Milwaukee, tego systemu dwuszufladowego, cena to jest 600 zł. 50% więcej, realnie 200 więcej za jeden moduł. A czerwona? Dokładnie. Czerwona szuflada będzie ciut więcej kosztowała, ale to będzie kilkadziesiąt złotych, być może 100. To zależy już od polityki naszych dystrybutorów. A zatem, innymi słowy, za 2 szuflady Milwaukee mamy 3 szuflady Kubricka. Jeszcze pamiętajcie o tym, że bardzo fajne są w wersji czerwonej molety. To jest bardzo fajne przy szufladach, ponieważ możemy sobie tu naprawdę powiesić co chcemy, tak? I z tym funkcjonować. Będziemy w tej chwili grać na magnesy, na różnego rodzaju nasze connectors, custom connectors. Tak. Więc możecie customizować nasze szuflady co chcecie, przyczepiać, czyli ten słupek to może być taki Ja nawet powód, żeby to jakby obudować. Nie? obudować, stworzyć naprawdę taki mobilny warsztat. Tutaj sobie wyobrażamy naszą deskę, nasz adapter. Szuflady, start. Poczekajcie, jak ktoś już jest, może już mamy taką sytuację, że ktoś jest szczęśliwym posiadaczem takich szuflad, bo odcinek wyszedł w momencie, kiedy to się pojawiło w sklepie. Albo ktoś jest na przykład nieszczęśliwym nieposiadaczem. Albo jest nieszczęśliwym wyposiadaczem. Też może się wypowiedzieć. Albo ktoś wygrał w ostatnim konkursie. Piszcie, jakie są Wasze uwagi, czy trafnie diagnozujemy te różnice i no, bądźcie aktywni tutaj. Bardzo czekamy na Wasze opinie. Trzymajcie się, do widzenia. Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury.